Zapraszam Was do nowych odcinków Jachtomaniaka. Zapinajcie szelki. A w dzisiejszym odcinku rozpoczynamy pierwszy wspólny rejs. Jest to rejs niespodzianka urodzinowa dla Mateusza po norweskich fiordach. Rozgościmy się jako pierwsi na jachcie. Postawimy pierwszy raz żagle w Norwegii. Pomorsujemy w lodowatym Morzu Północnym i zwiedzimy okolice portu w Bergen. To zaczynamy. Jesteśmy w Norwegii. Witam wszystkich jachtomaniaków w norweskich fiordach. Tym razem wybieram się w tygodniowy, fantastyczny rejs właśnie po norweskich fiordach. Ruszamy z okolicy Bergen, przemierzymy około 300 mil morskich, prawdopodobnie, według założenia. Zwiedzimy norweskie fiordy, lodowce. Pierwszy raz zawitam do Norwegii, do kraju, który jest ciut większy od Polski, ale liczba ludności jest 8-krotnie niższa aniżeli w Polsce. To tylko 5,5 miliona, co mówi nam o tym, jak niskie zagęszczenie ludności jest w tym kraju, a tym samym jak dużo jest tutaj natury, pięknych widoków. Na razie nie spotkałem tutaj żadnych innych Polaków, oprócz nas, którzy jesteśmy na tym rejsie. A Polaków jest tutaj najwięcej, jeżeli chodzi o mniejszości narodowe. Jest nas ponad 120 000, co stanowi ponad 2% społeczeństwa. Rozpoczynamy spektakularną serię rejsu jachtem poprzez norweskie fiordy. Będzie to niesamowity tygodniowy rejs z 14-metrową jednostką z 7 osobami na pokładzie. Rejs zaczniemy z Bergen. Przemierzymy ponad 300 mil morskich poprzez najpiękniejsze norweskie fiordy. Odwiedzimy historyczną, ukrytą wioskę wikingów. Będziemy płynąć jachtem pod wodospadem. Pomorsujemy w lodowatej wodzie i razem z trollami rozgrzejemy się w saunach. Ale przede wszystkim z każdej strony i w każdej minucie tego rejsu otaczać nas będą spektakularne widoki. Norwegia nas zachwyciła. Mamy nadzieję, że z Wami będzie podobnie. Zszedłem już na lotnisku Bergen na dół i tu jest taka stacja na tramwaje, która wygląda tak naprawdę jak stacja metra. Są bardzo nowoczesne tramwaje, które dojeżdżają do centrum Bergen oraz do mariny. I takim tramwajem miejskim można się dostać bardzo tanio do portu, dlatego że bilet kosztuje około 40 koron, na przykład Uber kosztuje 500 koron, więc jest spora różnica. W ogóle ten dworzec jest tuż przy lotnisku, a na górze jest lotnisko, jest dużo bardziej nowocześnie niż same Oslo, co zaskakuje, bo Bergen jest mniejszą miejscowością, a pogoda, jak widzicie, nie rozpieszcza, pada cały czas taki deszczyk, jest duża mgła. Jesteśmy już tutaj w tym tramwaju, tutaj mamy rozpiskę, teraz startujemy na lotnisku, więc jest trasa dosyć spora, bo aż do samego końca tutaj jest centrum, zarówno centrum, jak i port Bergen. Tą trasę się pokonuje podobno w czasie około 40 minut. Darek, zamknij drzwi. Dzięki, Darek. Darek, do centrum proszę. Oj, moja ukochana Floryda jest nawet w Bergen. Witamy w Bergen o poranku. Piękna mgła nas przywitała i zaraz wypływamy. Nasze pierwsze wypłynięcie. W samym porcie w Bergen nie trudno było zlokalizować nasz jacht, ponieważ był jedynym zacumowanym po tej stronie portu. Jednostka, jaką płyniemy, to Bavaria Cruiser 46 z 2020 roku. 14,25 metra, 4,35 szerokości, zbiornik paliwa 180 litrów, zbiornik wody 350, wysokość masztu 21 metrów. Póki nie ma jeszcze innych załogantów, to pokażemy Wam, jak wygląda jednostka w środku. Są 4 kabiny, 3 toalety, w tym jedna ogólnodostępna, a 2 zlokalizowane w osobnych kabinach. Spuszczanie wody w toaletach pokładowych odbywa się za użyciem specjalnej pompki, którą tu widzicie. Jacht ma spory kambus, czyli kuchnię, w której byłam królową. Jest wyposażony w urządzenie do odprowadzania wilgoci z pokładu. Część wspólna do spożywania posiłków, w której nocuje również skipper. Jesteśmy pierwsi na jachcie, który był zacumowany w porcie, dzięki temu wybraliśmy sobie kabinę. Nikogo nie ma. Przywitał nas skipper z poprzedniego rejsu i powieszył jacht w opiece. Czekamy na naszą ekipę. My przylecieliśmy rano do Bergen. Jest godzina 11 przed południem, a nasz skipper dotrze dopiero po godzinie 11 w nocy. Także mamy cały dzień na zwiedzanie okolic portu w Bergen i zaznajomienie się z jednostką. Rejs zorganizowała firma Kubryk, która specjalizuje się w żeglarskich wyprawach. To dzięki nim ruszyliśmy w naszą pierwszą norweską przygodę pod żaglami. Startujemy z Bergen, miasta, które przywitało nas typową dla tej pory roku pogodą. Zimno, szaro i deszczowo. Wydawało się, że to zapowiedź całego rejsu, ale nie. Jak się potem okazało, był to jedyny deszczowy dzień naszej wyprawy, co jak na Norwegię jest prawdziwym ewenementem.
Czeka nas tygodniowy rejs po fiordach i wzdłuż zachodniego wybrzeża Norwegii. W tej serii zobaczycie codzienne życie na jachcie, niesamowite widoki, lokalne smaki i żeglarskie realia. Płyniemy razem z kapitanem Pawłem oraz załogą Lilianą, Magdą, Czarkiem i Jackiem. Poznaliśmy się tuż przed rejsem i naprawdę się zżyliśmy, co tylko dodało przygodzie autentyczności i świeżości. Dla Mateusza ten rejs to coś więcej. To prezent urodzinowy. O tym, dokąd lecimy i co go czeka, dowiedział się dopiero 2 dni przed startem. Cała reszta była dla niego totalną niespodzianką. Tuż po przylocie odwiedziliśmy lokalny targ rybny, gdzie serwowano świeże owoce morza, kraby, łososie i homary. Wszystko wyglądało obłędnie, ale ceny przyprawiały nas o zawrót głowy. Dania potrafiły kosztować nawet 1000 koron. Norwegia zdecydowanie nie należy do budżetowych destynacji. I dochodzimy do słynnego targu rybnego w Bergen. Tu takie łakocie można spotkać, zobaczcie. Mnóstwo ryb, które zostały prosto wyłowione przed chwileczką z morza. Rewelacja. Kraby. Ale to wygląda wszystko. Zobaczcie, tutaj nawet są ciasteczka rybne. Fish cake za 18 koron. Przyszło pierwsze zamówienie. Paella klasyczna, ale wygląda wyśmienicie. Bardzo tak bogato, kolorowo, rzeźko. Pewnie w smaku będzie podobnie. Przyszła zupa łososiowa. I przyszło ostatnie danie. Krewetki grillowane. Wyglądają wyśmienicie, ale pachną jeszcze lepiej. Tutaj na tym targowisku możecie zjeść burgera z wieloryba, steka z wieloryba, co jest oczywiście dosyć kontrowersyjne i ja tego próbować nie będę. Polecam Wam odwiedzenie Mathallen Fisketorget Bergen. Przy samym porcie mieści się też Bryggen, historyczna drewniana dzielnica wpisana na listę UNESCO. Kolorowe fasady i wąskie zaułki tworzą niepowtarzalny klimat i przenoszą nas w czasy, gdzie Bergen było ważnym ośrodkiem handlowym i portowym. Nasza załoga docierała przez cały dzień, a kapitan około 23:00. Udało nam się tylko szybko przywitać i od razu poszliśmy spać. Rano Paweł przeprowadził odprawę i szkolenie bezpieczeństwa, a potem wypłynęliśmy z portu, rozpoczynając naszą żeglarską przygodę. Jesteśmy sami, czekamy na całą załogę, obsługujemy jacht, po prostu nikt się tym nie przejmuje. Tak naprawdę moglibyśmy zawinąć tą łódkę, nie ma ani monitoringu, ani niczego. Odpinamy się tutaj od polera, no i płyniemy gdzie chcemy. Problem pojawiłby się pewnie w portach, jakbyśmy musieli zapłacić za cumowanie z 500 koron w każdym porcie każdego dnia, ale jakoś byśmy sobie z tym poradzili. No nie Mariano Italiano. Zaczyna niestety kropić. Ciekawe ile osób w trakcie rejsu wypadnie do wody. Tego jestem ciekaw. Jest pierwszy wieczór w Bergen. Jesteśmy sami na pokładzie. Poprzedni skipper zostawił nam łódeczkę, nasz jachcik i poleciał sobie do Polski. A my od rana urzędujemy tutaj na naszej żaglóweczce. Zwiedziliśmy całe Bergen. Przez cały dzień przebywamy na jachcie. Mamy do niego cały dostęp i tak naprawdę nim zarządzamy. Czekamy na resztę ekipy, która dotrze dopiero o godzinie 23:00, w tym nowy skipper. Mogliśmy sobie wybrać kajutę jako pierwsi, w której chcemy spać. To jest pompka zęzowa. Tutaj działa. Które jakby nas zalewało, to włączamy. To niech będzie włączone cały czas, dzięki temu oszczędzamy wodę, tak? Pompeczka działa, jak to wyłączę, to nigdzie nie poleci z kranu. To jest ta pompka zęzowa, to są lodówki, niech to będzie zawsze włączone. To jest oświetlenie, wszystkie światełka, wszystkie w kabinach. To są światła nawigacyjne, jak w nocy płyniemy. To zapalamy sobie na zewnątrz światełka. To jest kotwiczne, jak stoimy na kotwicy, a nie będziemy z tego. A to jest taki dekower, że jak to naciśniemy, to oświetla nam dziób jachtu, żeby tam pójść i wyciągnąć te odbijacze, linie. Słuchaj, to jest to. Tu jest to ładowanie, które jest zawsze. Czy jesteśmy na kablu, czy gdziekolwiek, to zawsze tutaj naładujecie telefon, tylko trochę wolniej niż na 220. Tego nie dotykajcie, to główny wyłącznik prądu. Tu jest super istotna rzecz, to jest UKF-ka cała, to obowiązkowa na każdym jachcie. Tu ją włączamy przez dłuższe przyciśnięcie, tak? I pływamy sobie na kanale 16. Najważniejszy z kanałów. Tutaj możemy wezwać pomocy, tu się nie używa go do plotek czy innych rzeczy. Tu się wzywa pomocy. Jak chcemy wchodzić do portów, które wymagają zgłoszeń, to przełączamy na inne kanały. Takie, na jakich są te porty. Na informacje, na jakich są porty, bierzemy skąd się tylko da. Bierzemy sobie z almanachów, z map, z internetu. I tu jest, słuchajcie, taki przycisk distress, widzicie?
Nie dotykajcie go, broń Boże, on jest pod klapką. Jak się podniesie klapkę i naciśnie się ten przycisk, to automatycznie jest wysyłany sygnał SOS do wszystkich stacji pomocowych, sarowskich. I automatycznie one dostają naszą pozycję. Jeżeli nie odwołamy tego sygnału, to oni wysyłają do nas pomoc, czy to helikopter, czy łódkę motorową. No to trzeba na radiu tutaj, na 16 ogłosić, że się odwołuje. To. Jak to podniesiemy tą klapkę i naciśniemy, to ono też wysyła sygnał do wszystkich stacji naokoło z informacją o swoim położeniu. A gdzie to umieszczono? Zabieramy to na Tatrę Atunkową, jak uciekamy z jachtu. To Tratwa jest tam. To są różne wskaźniki o ilości wody w naszych zbiornikach. Tak jak teraz dolaliśmy to, że jest pełno, a ten oszukuje. To jest ile mamy paliwa, 0 paliwa, a mamy full. W trakcie rejsu kapitan kontynuuje szkolenie bezpieczeństwa i pokazuje, w którym miejscu zlokalizowana jest tratwa ratunkowa i jak ją wyciągnąć. Przy okazji możecie zobaczyć, że w bakistach pochowane jest mnóstwo jedzenia na cały tydzień. Organizator sam we własnym zakresie wcześniej zrobił zakupy, co wcale nie jest standardem na tego typu rejsach. Często załoga musi przystawać do portów i samodzielnie robić zakupy. Plan jest taki, chciałbym dopłynąć tutaj na taką wysepkę, żeby stąd sobie jutro wystartować już w fiord. No. Aha. I tu jest, jak klikniemy na tą wysepkę, o tutaj, to mamy 30 mil do niej. No to mamy 6-7 godzin płynięcia. Bo ten jachcik płynie tak z 5 węzłów. No jutro powinniśmy tam zacząć wpływać, tak? I tu będziemy stawać, wpływać sobie tutaj pod lodowce. Dzisiejszy plan skipera obejmuje 30 mil morskich. Do wysepki Faye będziemy płynąć średnio 5 węzłów, czyli ta trasa zabierze nam około 6-7 godzin. Jak na pierwszy dzień zapowiada się bardzo ciekawie. Niespodziewanie jak na tę porę wyszło słonko. Wśród 7 osób załogi, oprócz sternika, tylko 2 osoby miały doświadczenie w żeglarstwie. Dlatego przy pierwszych manewrach wyjścia z portu pomagają osoby, które mają już jakiekolwiek pojęcie o procedurach panujących w żeglarstwie, w tym jachtomaniak. Dla mnie było to pierwsze doświadczenie z żeglarstwem morskim, ale podczas tej tygodniowej wyprawy nauczę się całkiem sporo podstaw tego pięknego sportu. Zasada jednej ręki jest bardzo ważna w trakcie żeglugi. Należy pamiętać o tym, by zawsze jedną ręką trzymać się sztywnych elementów przytwierdzonych na stałe do kadłuba jachtu. Może nas to ocalić przed nieoczekiwanym wpadnięciem do wody. A żeby był porządek na jachcie, trzeba zbuchtować linę. Mamy zbuchtowaną linę i teraz wsadzamy ją do forpiku. No i odpływamy. Zaczynamy naszą ekscytującą przygodę i rejs po nieziemskich norweskich fiordach, które już mogę Wam zdradzić, zachwyciły nas do tego stopnia, że jeszcze na tym rejsie zaczęliśmy planować kolejne. Na tego typu rejsach załoga przez skipera dzielona jest na tak zwane wachty, czyli dwuosobowe zespoły, które są odpowiedzialne za sterowanie jednostką. Zasada jest taka, że w dwuosobowej wachcie jedna osoba powinna być bardziej doświadczona, a druga mniej, aby mogła równolegle się uczyć. Kapitan nie może czynnie płynąć jednostką przez 24 godziny, dlatego system wachtowy jest najlepszym rozwiązaniem do tego, aby skipper był w optymalnej formie, aby nadzorować pracę załogi. Wachty zmieniają się w różnych przedziałach czasowych w zależności od ilości członków załogi, ale przyjmuje się zmiany co 2-4 godziny. Oprócz wachty nawigacyjnej skipper zarządził jeszcze jedną wachtę kambuzową, czyli wybrał osoby, które będą odpowiedzialne za przygotowanie posiłków dla całej załogi przez całą dobę. Oczywiście osoby z wachty nawigacyjnej i wachty kambuzowej to 2 różne ekipy. Zdaniem skipera dawno nie było tak ładnej pogody w tej części Norwegii. Jak tylko wypłynęliśmy, od razu pojawiło się słońce i żegluga od razu stała się epicko przyjemna. Jesteśmy przy sterze naszej Bawarii. Tutaj mamy ploter, wszystkim doskonale już pewnie znany, który pokazuje nam kurs. Obecnie jesteśmy na autopilocie, czyli statek sam się gdyby prowadzi. Tutaj są miejsca, w których możemy zmienić kurs o 10 stopni w lewo, w prawo, o 1 stopień tutaj się wyłącza autopilot. Prosta sprawa. Nasz kapitan podzielił nas na wachty. Tutaj mamy przydział do wacht. Ja jestem w wachcie numer 3, tylko jest oznaczona jako 2. I mamy przydział jak jedynie. Dzisiaj jest poniedziałek, jest wachta numer 3.
Mamy od 8 do 12. Po wypłynięciu z obszaru mielizn i w związku z zaczątkami dobrego wiatru postanowiliśmy postawić grota. Mateusz wybiera szkętle, a skipper Paweł luzuje V-rollera. Następnie Mateusz kabestanem ułatwia sobie pracę i napręża główny żagiel. Włączamy silnik i po raz pierwszy słyszymy tylko wiatr, morze i łopot żagli, czyli to, co jest esencją tego pięknego sportu. Następnie otworzyliśmy foka i nasza bawarka zmierza na wyspę Faye na Morzu Północnym z prędkością prawie 6 węzłów. Jest to prędkość porównywalna do prędkości na silniku. Odwzorowanie plotera i naszej pozycji mamy również w naszym telefonie, gdzie możemy sobie podglądać aktualną pozycję, prędkość, ewentualne zagrożenia oraz odległości i czas do celu. Płyniemy sobie tutaj tym fiordem. Kapitan wyznaczył wachty, wyznaczył kurs. Będziemy płynąć około 7 godzin. Parę słów tutaj o tym miejscu, z którego wypływamy. To jest miejscowość Bergen, największa miejscowość na południu Norwegii. Ponad 200 000 mieszkańców i to jest takie główne centrum portowe tego regionu Norwegii. A tu jest nasz kolega Jacek, który obecnie pełni wachtę i prowadzi jachtę. Wyobraźcie sobie, że tutaj w tym jeziorze, które jest mało szerokie, głębokość tego jeziora to jest nawet 220 metrów. Ahoj, moi drodzy jachtomaniacy! Mam nadzieję, że Was troszkę zaskoczyłem. Siedzę teraz w miejscu zwanym Forpikiem, w którym przytrzymujecie tego typu odbijacze. Tutaj na tym jachcie te odbijacze nie są małe. To miejsce, w którym są przetrzymywane, też jest dosyć spore. Czasami spełnia ona funkcję po prostu kabiny noclegowej dla skippera, ale w tej chwili przetrzymujemy wszystkie odbijacze oraz sumę dziobową, którą nakujemy tutaj do tej knagi. Jak głęboki jest ten formik, dodatkowo tutaj dwie osoby spokojnie się zmieszczą. Tutaj znajdziemy też pilot do kotwicy. Tutaj mamy kotwicę i za pomocą tych elementów puszczamy ją, zabezpieczamy. Wszystkie liny, które nam się tutaj pałętają pod nogami, nie powinny się pałętać i chowamy je właśnie w formik, żeby się czasami nie wkleić do wody. Rola kapitana sprowadza się do tego, że co prawda może on przebywać pod pokładem, ale jednocześnie cały czas obserwować położenie jachtu i sytuację wokół jednostki. Po kilku godzinach wiatr mocno osłabł, nasza prędkość spadła do 2,5 węzła, co oznaczało, że musieliśmy niestety uruchomić silnik. W końcu nastała nasza wachta i Mateusz mógł zająć miejsce, na które długo czekał. Co prawda płyniemy obecnie na silniku, ale jest to i tak ogromna frajda dla jachtomaniaka. Po 6 godzinach w końcu dopływamy do naszego dzisiejszego celu – wyspy Faye, która charakteryzuje się typowymi skandynawskimi domkami. Przygotowujemy się do wpłynięcia do portu i rozpoczynamy wszystkie procedury związane z cumowaniem. Mateusz szkoli załogantów, którzy nie mają doświadczenia, w jaki sposób przygotować dziób jachtu do cumowania. Cumę dziobową układamy na kei nabiegową, co ułatwi nam później wypływanie z portu i oddawanie cumy. Ty, Marianka, też możesz przywiązywać odbijacze. Ja muszę wyciągnąć wszystkie odbijacze i załoga pilnuje, żeby żaden odbijacz nie wypadł. Wypaść. A tu mamy sumę dziobową, którą najpierw rozburtujemy, zaknagować do tej knagi, ale pamiętajmy, że robimy to zawsze na zewnątrz relingu. Czyli nie przykładamy tu i tu, dalej nie wiążemy, będziemy musieli całą linię przerzucić. Najpierw zakładamy od tej strony i knagujemy. Czyli dwa pasy i autostrada. Tu mamy tą linę i też zanim do portu dopłyniemy, to musimy ją sobie włożyć. No zobaczcie, tutaj się robią od razu pętle, które przy cumowaniu nie mamy na to czasu, żeby się nimi zajmować, tylko musimy szybko działać, więc musimy sobie już tutaj robić przed cumowaniem porządek. Dobrze, i teraz musimy sobie włożyć oczywiście. Tutaj ściągamy też ten węzeł, który się sam zrobił. Liny mają to do tego, że bardzo często potrafią same się tutaj supłować. Dobrze, mamy już przygotowaną cumę dziobową. Tam jest cuma ruchowa, która jest przygotowana przez drugiego członka załogi. A my teraz czekamy, idziemy do portu i dostaniemy sygnał od kapitana, że możemy rzucać cumę dziobową na pomysł. Cumujemy do portu, jak widzicie, prawą burtą.
Chociaż patrząc z tej strony jest to lewa, ale jest to prawa burta. Po tej stronie dziobu. Za chwilę będziemy rzucać sumę dziobową, ale najpierw sumę ruchową. I w tej chwili kapitan włącza silnik na bieg wsteczny, po to, żeby zatrzymać jak, zwolnić go, żebyśmy nie uderzyli w keję. A ja już się szykuję do rzucenia sumy dziobowej. Guten Abend, ich habe noch Water. Ah, wir haben schon bezahlen. Ja, ja, bo. Oj, tam weszło. To na biegowo robimy? O, jaki schodek piękny. Ale piękną robotę zrobiliśmy wszyscy. Wyszliśmy z portu, a tutaj mamy taki fajny kuter. Chyba można to nazwać kuter. Ale spokojna miejscowość, typowo taka skandynawska. Zobaczcie, jaki tu jest spokój na tej wyspie. Podobno jest zamieszkana przez 450 osób jedynie. Do tej pory widzieliśmy 2-3 osoby. Zobaczcie, jakie piękne skandynawskie domki klimatyczne. Tutaj na tej wyspie, jak się nazywa? Fedjebjörnen. I musimy przejść tutaj, żeby dojść do centrum. Około 15 minut. Ale spokój, cisza. Patrzcie na to, jaka piękna okolica. Ale jaki spokój. Bardzo, bardzo. Się człowiek taki wewnętrznie rozdygotany czuje. To jest fantastyczne w takich krajach skandynawskich. Skrzynki pocztowe w takich budeczkach. Tutaj one są całkowicie niezabezpieczone. Nie wiem, u nas to pewnie byłoby nie do pomyślenia. I tutaj sobie podjeżdżają mieszkańcy, odbierają listy. To jest kusza, strzelba na wieloryby. I nawet w takim porciku znajdziemy ładowarki do samochodów elektrycznych. To jest stacja benzynowa, a tam jest nasz jachcik. Idziemy na nową atrakcję razem z kolegą, współzałogantem Jackiem oraz z Marianką. Ile jest, może być stopni na zewnątrz? Dyszka, tak, to jest dobry. No to może to jest dobra oznaka, bo woda pewnie też ma coś koło dychy, nie? Więc nie będzie aż takiej różnicy. A idziemy najpierw my z Marią morsować, a później do sauny. Zobaczymy, czy to się uda. Ja już dawno nie morsowałem, z 5 lat, więc się troszkę obawiam, ale zobaczymy, co z tego wyjdzie. Tutaj jest taki fajny system w Norwegii, że sauny można rezerwować poprzez internet. I właśnie tak zrobiliśmy, mamy rezerwację na godzinę 20, półtorej godziny. Sauna jest umieszczona tuż nad jeziorkiem. Przy saunie od razu mamy drabinkę i zejście do jeziora. I z jeziorka będziemy prosto lądować w saunie. Woda około 10 stopni. Mega zimno. Fajnie czegoś spróbować nowego. Czy od razu do wody? Masakra ogólnie, masakra. A teraz sobie pływa. Muszę sobie pomyśleć, jak będzie zajebiście, jak się wejdzie do sauny później. Jak jest? Ty, teraz ciepło. O, jajka, najgorzej. Patrzcie na tą twarz. Czubek. Albo czopek pospolity. Ja się tylko rybę. Ja O! To na mnie to woda. Oddychaj, nie wolno tak oddychać. Ile to jest norma? Dla cieniasów czy standardowo? No dla cieniasów. Na zdrowotność. Moi drodzy widzowie, 10 stopni, widzowie, których jeszcze nie ma, w norweskim jeziorze, przy fiordach, we wrześniu, razem z Marianką. Pierwszy raz morsowałem o takiej porze w roku, w Morzu Północnym. No i kto tu jest twardzielem? Kto? No na pewno nie ja. Jestem dumna. Pewnie ona. No a teraz czeka nas sauna, która już tutaj jest nagrana przez kolegę Jacka. Maria robi drugą serię. Jak mówi, że jest trudniej?
tak, nie dałby się rady, myślę. Na główkę zaraz będę. Ty, coś tam płynie za tobą, zobacz. Jakiś śledź. A już się ściemnia. Już pewnie jest gdzieś blisko 21. Wracamy z sauny. I z morsowania nocnego. Najdzielniejsze. Marianka dała radę jednak. Myślałem, że nie da rady, Wiesz co? ale jednak nie spanikowała. W kolejnym odcinku wpłyniemy do norweskiego fiordu i zaczną się naprawdę spektakularne widoki. Zapinajcie szelki i zapraszamy na bujanie.